Witamy w kolejnej recenzji SWTV Review Division dla Gunfire. Tym razem porozmawiamy sobie o MC produkcji WE. M4WE zrobione jest w całości z metalu, czyli jakiś to jest top aluminium, ale naprawdę niezłej jakości. Oczywiście ochładziny łoża, kolba, chwyt pistoletowy to jest plastik. Lufa, także metal, trochę innej fakturze, ciut brzydszej aniżeli samobody. Rączka z metalu. Fajny tłumik płomienia, niestety troszeczkę lata, ale wygląda dobrze. To jest to. Z tej strony mamy atrapę suwadła z systemem zwalniania go, tak jak w replikach King Arms. Tara. Replika niestety nie posiada oznaczeń. Tutaj mamy taki wspaniały znaczek Skullfroga i napis Navy Seal oraz tutaj logo producenta. No niestety, co robić? Replika zbudowana jest tak jak taki GNP, czyli nie łamie się w pół jak ICS-y czy KWA czy stare Tokio Marui, ale wybijając przedniego pina rozsuwamy górne body. Replika spasowana jest całkiem nieźle, niestety tak jak w większości tych replik systemu GNP rozsuwanych są lekkie luzy na korpusie, ale moim zdaniem zupełnie nie przeszkadzają. Atrapa suwadła mogła być troszeczkę ładniejsza, ale jest, to najważniejsze. I tu jeszcze raz pokażemy działający zwalniacz suwadła. Trzeba mocno uderzyć, żeby to fajnie zadziałało. Nie ma piknięcia, ale działa. Okładziny chwytu też oczywiście jak w każdej MC lekko się ruszają oraz kolba też, ale wszystko w granicach, jakby to powiedzieć, normy. Lufa jest dwuczęściowa, możemy ją sobie tutaj odkręcić i ewentualnie skrócić. No i tyle. Jeśli chodzi o wygląd, to z repliką dostajemy magazynek High Cap na 300 kulek. Zaraz sprawdzimy, jak będzie fajnie podawał. No oczywiście wolimy inne mid-capy albo low-capy. Tutaj mamy lepszego Emaga Magpula. Podaje, działa bez problemu, wchodzi fajnie. Komora jest standardowa M-kowa jednoczęściowa. Tutaj z repliką dostajemy komorę plastikową, przeźroczystą. Jak na razie bardzo ładnie nosi, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Już. No dobra, no i w sumie to, co teraz powiedzieliśmy, no to może określać większość replik dostępnych na rynku z serii M4 tego systemu Tokio Marui GNP. Tutaj WE, aby odróżnić się od tego całego tłumu, dało nam taką fajną ciekawostkę konstrukcyjną. Otóż kiedy przełącznik, selektor rodzaju ognia przełączymy na Safe, następuje zwolnienie sprężyny. Patent podobnie jak z ICS-a, tylko że tutaj musieliśmy dosyłacz uderzać. Tutaj Safe, co powinno być naturalnym odruchem, więc w każdym przypadku będziemy mieli tą sprężynę zwolnioną. Wiemy, że w ICS-ach zimą to sprawiało problemy, tutaj na szczęście jest ciepło i mam nadzieję, że nic się nie stanie, ale to jest bardzo fajna rzecz, która odróżnia tą replikę od miliardów innych emek na rynku. Tutaj wsadziliśmy baterię, to zaraz pokażemy, 7.4 LiPo. Producent mówi, że jest to replika LiPo Ready, więc można wsadzić 11, ale na dobre 7.4 naprawdę reakcja na spust jest bardzo dobra i nie ma co przesadzać. No chyba, że ktoś jest miłośnikiem olbrzymiego rowu. Dobra, zobaczymy teraz, jak celna jest nasza nowa emeczka produkcji WE. Na około 40 metrach stoi nasz rosyjski przyjaciel.
Strzelać będziemy z 25 Rocketsy Gunfire. Pierwsze strzały to kolega będzie musiał się wstrzelić w Rosjanina. No i zobaczymy. No, jedziesz. Au. No dobra, jak celność? Ja oceniam celność bardzo dobrze. Praktycznie każda kulka lądowała w celu. Tam gdzie chciałeś? Korpus, w centrum sylwetki zawsze. A gdzie dostawałeś? Różnie, głównie w klatę, czasami gdzieś w okolicach przyrodzenia. Dobrze, dobrze. Brawo. Tak. Doskonale. No dobra, a teraz zmierzmy, z jaką prędkością kulki opuszczały lufę, aby trafić korpus oraz część przyrodzenia. No dobra, testy przeprowadziliśmy na kulkach 0,20 grama firmy GFC, czyli tak zwanych Rocketsach. Mały rozrzut, całkiem stabilny, no i całkiem sporo jak na replikę stokową. No dobra, jeszcze kilka słów o zasilaniu. Baterię trzymamy w łożu tutaj, to jest również bezpiecznik. Złącze to jest mała Tamiya, czyli tak zwany mini. My wsadziliśmy baterię 7.4, 2400 LiPo, chyba 20C i ROF jest bardzo dobry, wystarczający moim zdaniem oraz bardzo dobra reakcja na spust bez żadnego MOSFETA czy innych cudewek. Z repliką dostajemy high-capa na około 300 kulek, czyli standard rynkowy. Teraz zobaczymy, ile wypluje tych kulek na jednym podkręceniu. I jedziemy. No dobra, sprawdźmy, co nam tak pięknie grało. Otóż w środku emeczki siedzi Gearbox V2 zmodyfikowany, aby zmieścić nowinki techniczne WE, czyli zwalniacz sprężyny oraz zwalniacz suwadła, atrapy suwadła, który w tym przypadku przechodzi wewnątrz Gearboxa. Jak już mówiliśmy, zwalniacz sprężyny połączony jest z dźwignią przełącznika rodzaju ognia. Pozostałe części Gearboxa to standard Tokio Marui. W środku znajdziemy bardzo dobrze wykonane stalowe zębatki, poliwęglanowy tłok, zakończony specjalną głowicą posiadającą kierunkowe kanały wlotowe. Głowica cylindra jest również uszczelniona, co zapewnia także amortyzację głowicy tłoka. Tak zbudowany układ charakteryzuje się bardzo dużą szczelnością, czego efekty widzieliście podczas naszego chronowania. Całość pracuje na 8 mm łożyskach. Co jednak najważniejsze, cała konstrukcja jest wytrzymała i pozwala na bardzo zaawansowany tuning mocowy. Chłopaki z Gunfire opowiedzieli nam o testach wytrzymałościowych, które przeprowadzili na replice. Otóż do Gearboxa wsadzili sprężynę M130JBU, po czym szybko wystrzelili 3000 kulek. Niestety musieli wymienić silnik, który zaczął dymić i śmierdzieć. Następnie po wymianie silnika na taki z większym momentem obrotowym wystrzelono kolejne 3000 kulek, otwarto Gearbox i okazało się, że nie ma tam żadnych śladów zużycia. Następnie wsadzono sprężynę M150 LCT, oddano około 1500 strzałów pojedynczym trybem, następnie dodawając troszeczkę trybu automatycznego wystrzelono kolejną 1500 kulek.
Otwarto gearbox znowu, oczywiście wymieniono spary, sprawdzono szczelność, złożono z powrotem i wystrzelono kolejne 3000 kulek. Na zakończenie testów po raz kolejny otwarto i okazało się, że całość nie wykazuje większych śladów zużycia i spokojnie może dalej wystrzelić kolejne tryliardy kulek. Zdjęcia, które widzicie, zostały zrobione po wykonaniu tych testów. No dobra, jako że jest to M4, czyli tak zwana platforma pod wszelkiego rodzaju dodatki. Więc tak, zdjęliśmy nasze plastikowe łoże i zainstalowaliśmy oryginalny chwyt RAS Night Armament System. Wchodzi bez problemu. Bezpiecznik jest dosyć gruby, więc trzeba pokombinować, żeby go tam upchnąć, ale działa. Oczywiście wtedy potrzebna jest puszka na baterię, coś jak replika PK15 albo większą, dwójkę, w zależności od upodobań. Mamy oczywiście latareczkę dla lansu, to jest elementowa kopia M952V, oczywiście chwyt pionowy, żeby można było wygodnie się z niego składać. Górna szyna jest nieco wąska, coś jak w GNP. Jednak na przykład tutaj mamy 553 na QD i ono dziwo bez problemu trzyma się sztywno, nic nie lata. Natomiast już kopia Armsa chińska, no troszkę lata. No co robić? Nie można mieć wszystkiego. I oczywiście lansiarski EMAG działa, podaje bez problemu. No i tak z pimpowaną emeczką naprawdę można się balansować. Dobra. Do tej pory WE znane było przede wszystkim z replik gazowych. No, różnie to wychodziło, strzelaliśmy z kilku, no ale to był świat. Teraz wchodzą w świat AEG-ów, no i bardzo udanie. Przyzwoicie wyglądająca emeczka, bez szaleństw, ale naprawdę niezłe materiały korpusu, dobre, bardzo fajne plastiki, może trochę brzydsza lufa, ale w sumie nie ma się do czego przyczepić poza brakiem oznaczeń, no ale nie każdy może być na łasce cyberganu. Natomiast szczegóły tkwią w środku. Diabeł tkwi w zapadkach, w złożeniu, w uszczelnieniu. Naprawdę ta replika strzela świetnie, prosto z pudełka. Prędkość zadowalająca i wystarczająca do zabawy, moim zdaniem, od razu. No i oczywiście duży potencjał tuningowy, co pokazali chłopaki w Gunfire'ze. Więc no za tą cenę, czyli około 900 zł, naprawdę jest to niezła opcja. Plus tym systemem zwalniania sprężyny oraz działającym zwalnianiem klapy suwadła, no to wyróżnia się spośród miliarda innych emeczek na rynku i może pokonkuruje z obecnie wiodącą M-ką pewnego producenta z Ameryko-Tajwanu.